i podał takich 10 zapachów. A ja zajęłam się tym, przetestowałam. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i zapraszam Was na top 10 zapachów Zary. Zaraz Wam wszystko wytłumaczę. W każdym razie zapraszam serdecznie na ten film. Poprosiłam ChatGPT, aby mi pomógł wyselekcjonować z internetu, z każdego zakątka internetu, informacje odnośnie top 10 zapachów Zary według stron na Facebooku, grup facebookowych, według Fragrantiki, według wszystkiego, co na internecie można znaleźć, gdzie ludzie się wypowiadają bardzo przychylnie, gdzie wymieniają swoje być może top najlepsze z Zary. Zebrał mi to do kupy i podał takich 10 zapachów. A ja zajęłam się tym, przetestowałam, część znałam bardzo dobrze, bo miałam te zapachy, a większą część kupiłam, przetestowałam i teraz Wam powiem o każdym z tych zapachów, czy się zgadzam, czy uważam, że warto mieć je w kolekcji. No i właśnie, i może zacznijmy od tego. Na pierwszym miejscu według ChatGPT to jest taki, no po prostu wymieniany wszędzie i ja też to potwierdzam, bo na grupach perfumowych to jest poszukiwany zapach, on jest bardzo często też wyprzedawany. Ja go Wam dzisiaj nie pokażę, miałam flakon tego zapachu i to jest oczywiście Zara Red Temptation. To jest zapach bakaratu, bardzo zbliżony do tego bakaratu podstawowego, nie wersji extra, moim zdaniem, chociaż na Fragrantice niektórzy podają, że extra, to jest stricte ten bakarat podstawowy, pierwszy, że tak powiem, 540. I tak, bardzo dobrze zrobione, rewelacyjne parametry za tak naprawdę grosze względem bakarata. Mam w ogóle takie wrażenie, że absolutnie nikt nie potrzebuje kupować tego zapachu, w sensie bakarat, róż 540 za te 2000 zł, bo znajdziecie właśnie chociażby w takiej Zarze zapach, który świetnie go odzwierciedla. Bardzo dobrze jest zrobiony, naprawdę też nie jest jakoś tak bardzo sztucznie. Moim zdaniem też drugim takim zapachem świetnie zrobionym, tanim jest Cloud od Riany. I to są właśnie dwa takie zastępniki. Jeżeli ktoś lubi bakarat, no to polecam serdecznie, bo uważam, że za te pieniądze będziecie pachnieć na kilometr. Na miejscu drugim bardzo, bardzo popularnym zapachem jest ten zapach Coco and Latte. Ogólnie Wam powiem, jestem zachwycona w ogóle całą tą linią, ale to dalej będzie. To jest zapach gourmandowy, to jest taka no, mleczno-kawowa historia, chociaż kawy niewiele tu czuć. Raczej to jest troszkę jak może Camra, te rejony. Taki gourmandziak, waniliowo-deserowy, ale świetnie zrobiony, z genialnymi parametrami. On naprawdę niedużo kosztuje, chyba 79,90. Potraficie go znaleźć, Zara przecenia swoje perfumy, on często chodzi po 50 zł. Świetny zapach, jeżeli kochacie gourmandy, rewelacyjny zapach, przychylam się i jest naprawdę wart poznania. Moim zdaniem ta linia jest zrobiona pod względem jakości tego, co czujecie i jak trwa na Was, genialnie. Na miejscu trzecim jest zapach, który też miałam i zużyłam i mogę Wam z pełną świadomością i pewnością powiedzieć, że jest to zapach genialny, a mianowicie Zara Rose Gourmand. To jest zapach Mancery, który zresztą też miałam Vanilla Roses.
czy Roses Vanille. Genialny zapach. Dosłownie dla mnie to jest 1:1 Mancera, ale też drugi, który mam, Asala. Przepiękny, fantastyczna róża, taka waniliowa, która wręcz się wydaje momentami czekoladowa, bo ta róża jest trochę też tak podana na dżemowo w połączeniu z tą wanilią. Kojarzy się gourmandowo, ale przede wszystkim ona ma takie parametry, ciągnie się ogonem, to jest zapach, który mega krzyczy. Uwielbiam w ogóle ten profil zapachowy, naprawdę to jest połączenie genialne i z pełną świadomością mogę Wam polecić. To jest jeden z lepszych naprawdę zapachów Zary. Na miejscu 4 jest zapach, myślę, że nie muszę też go za bardzo przedstawiać, jest bardzo znany. Myślałam tak naprawdę, jak ChatGPT mi wyrzucał ten cały ranking, że on będzie na pierwszym miejscu, ale później sobie przypomniałam, że faktycznie Red Temptation to jest coś, co wszyscy bardzo dobrze znają, ze względu też na to, że wszyscy bardzo dobrze znają i Baccarata i też jest wiele osób podążających za tym zapachem. A o tym zapachu też się bardzo dużo mówi, mianowicie Zara Fashionable London. Muszę Wam powiedzieć, że nie mam go, ale go miałam. Ja robiłam kiedyś taki film o Zarze w tamtym roku i właśnie tam miałam ten zapach. I ja na niego wtedy nie byłam gotowa, dlatego że ja wtedy nie znosiłam zapachów mydlanych, a to jest jednak taki zapach mydlany, to jest róża podana na mydlanie. I dzisiaj ubóstwiam już takie zapachy i bardzo mi się podobają, bo mają ten sznyt taki vintage, chociaż ta mydlaność nie jest wcale vintage, ale jakby przez rumbę, przez te vintage zapachy zaczęłam się kochać w tych mydlanych. Mało tego, ja nawet dzisiaj Chanel No. 5 z chęcią założę i ponoszę, bo mam Dia 40 od Amouage i kocham ten zapach. Więc nawet aldehydy pokochałam. Tu jest po prostu róża taka bardziej mydlana. Zapach jest przede wszystkim świetnie zrobiony, genialnie. Tam nie czuć absolutnie, że to jest tani zapach, że to jest jakiś zamiennik. Świetnie zrobiony zapach różany. Moim zdaniem wart zainteresowania. Jeden z lepszych znowu wypustów Zary. Na miejscu 5 jest znowu zapach z tej linii Gourmand Coffee. To jest już kawa i to jest już bardziej zapach podobny do Mancery Amore Café, bo tu czuć kawę i w Amore Café też zdecydowanie czuć kawę. Z tym, że ta kawa jest w sposób nie mleczny, jak Cocoa en Latte podane, tylko tu jest bardziej kawa podana, taka trochę posłodzona po prostu, taka, nie wiem, amerykana ze sporą ilością cukru, bardziej w tą stronę, bo nadal czuć tę kawowość. I w Amore Café jest tak samo, bardzo, bardzo podobnie. Zapach się utrzymuje petarda. Jeżeli lubicie kawowe, słodsze zapachy, jeżeli lubicie Mancerę Amore Café, to jest genialny zamiennik za dosłownie 79,90, bo z tej linii wszystkie tyle kosztują. Zapach się ciągnie, jest ogoniasty, jest świetnie utrzymujący się i komplementogenny, ponieważ ja dostałam. Tak samo za Amore Café dostawałam komplementy, tak samo też za ten zapach. Uważam, że jest to świetny wypust, naprawdę wart zainteresowania. W ogóle się nie dziwię, że on jest w tej 10. Następny zapach to jest taka inna linia, kwiatowa i to jest Zara Nude Bouquet i to jest w sumie taki zamiennik, słuchajcie, Miss Dior. Jeżeli kochacie zapachy Miss Dior, to będzie coś dla Was. To jest kwieciuch, bez słodkości żadnej, świeży, bardzo, bardzo dobrze się utrzymujący, bo to też jest, słuchajcie, warunek. To jest tak, że te top 10 to nie mają być tylko takie zapachy. Zara ma bardzo dużo ładnych zapachów,
ale to jest taka topka też, jeżeli chodzi o projekcję i trwałość zapachów Zary. Takie, które nie dosyć, że są piękne, zaspokoją pewien segment zapachów, kategorii zapachów, ale z bardzo dobrymi parametrami. Przyszło mi teraz też do głowy, że ten wcześniej, o którym Wam mówiłam, Gourmand Coffee, ma coś z Black Opium. Ja nie lubię Black Opium, wolę Amore Cafe i bliżej mi do Amore Cafe z tym zapachem, ale jest ta baza bardzo podobna i wielu może się skojarzyć z Black Opium. Więc też jeżeli lubicie, to Gourmand Coffee petarda. Ale wracam do Nude Bouquet. Świetny, świeży, kwiatowy zapach. Jest to idealny na co dzień zapach, bardzo leciutki, ale tak jak mówię, mimo tej swojej kwiatowej lekkości i świeżości, to jest zapach, który bardzo, bardzo dobre ma parametry. Świetny. Na miejscu 7 jest zapach określany jako wieczorowy, bo w nazwie ma Sunset, a mówię o Cocoa Sunset. To jest wspaniały zapach. Jeżeli lubicie zapachy Sol de Janeiro, Cheirosa przede wszystkim, to ten zapach pokochacie, bo to jest moim zdaniem właśnie Cheirosa. Czyli czuć tu to jest w ogóle zapach perfumowy bardziej niż gourmand, mimo że z tej kolekcji, że jest kakao w nazwie, ale te kakao to jest tak naprawdę nie kakao, tylko wanilia, trochę taka dodająca słodyczy, ale cały wydźwięk to jest normalny zapach perfumowany, w sensie odbiór nie jest gourmandowy, tylko jak normalnego zapachu, który jest właśnie taki bardzo sunset, taki bardzo zachodzącego słońca. Zapach naprawdę dla mnie turbo zbliżony do Cheirosa. Miałam Cheirosa, bo kupowałam kalendarze adwentowe i od razu miałam te skojarzenie z Cheirosą, zdecydowanie. Parametry genialne, cały czas Wam tutaj przy tych zapachach będę to powtarzała, że tu też chodziło o parametry, o polecenie zapachów Zary, które naprawdę mają globalne parametry. Ja w tym zapachu się zakochałam z miejsca, bardzo mi przypadł do gustu, bo ja też lubię właśnie ten zapach Cheirosy. Wprawdzie nie mam go w kolekcji, to nie jest tak, że musiałam go mieć, ale jak mam już teraz Zarę, to z miłą, najmilszą chęcią zużyję ten zapach. Następny zapach to jest inspiracja Good Girl. Może już Wam to coś mówi. Deep Garden od Zary. Tak, tu wyczuwa się te DNA, ale to nie jest taki sam zapach, to jest stricte inspiracja. Co tutaj czujemy? Tu czujemy gruszkę z tuberozą. Dokładnie to czujecie. Zapach jest słodkawy od gruszki i przez to też ta tuberoza troszeczkę tak landrynkowo wypada, ale minimalnie, bo Wy wiecie, że to jest słodycz z gruszki. Zapach jest radosny, z drugiej strony ma coś eleganckiego w sobie, ma genialne parametry, jest bardzo, bardzo czymś przyjemnym, dobrze kojarzącym się reszcie. To nie jest może zapach, w którym ja się zakochałam, ale to jest zapach, który na 100% z miłą chęcią będę używała. To nie jest też ta tuberoza, która mnie ostatnio potrafi zmęczyć i zdrażnić, bo że ja... Słuchajcie, mówię o tuberozie, która potrafi mnie zmęczyć. Nigdy tego, w tamtym roku tego na pewno u mnie byście nie usłyszeli, a dziś jest totalnie inaczej. A ja uwielbiam gruszkę, uwielbiam perfumy z gruszką i tę gruszkę tu czuć wybitnie. Świetny moim zdaniem zapach. Myślę, że zasługuje na to, żeby być w tej 10, dlatego że ja mam przetestowanych z Zary bardzo dużo zapachów. I potrafią to być zapachy ładne, ale mgiełkowe, a te zapachy w samym korku się utrzymują kilka dni popsikane i cały czas ten korek pachnie. Na Was tak samo, zapachy projektują, świetnie się utrzymują. Nude Bouquet na przykład, taki inspirowany Miss Dior, jeszcze tylko wrócę. To jest w ogóle zapach, który na piżamie utrzymuje się cały tydzień.
Więc wyobraźcie sobie, jak świetne to ma naprawdę parametry. Na miejscu 9 to jest chyba, poprawcie mnie, jeżeli źle mówię, linia tworzona tak jak właśnie Fashionable London z Jo Malone, a mianowicie Salty Ocean Bouquet. Kompletnie tego nie znałam. To są takie lepsiejsze butelki, korek jest taki magnetyczny, to już jest taka, wiecie, klasa. To jest zapach przecudowny. Zielonych kwiatów połączonych z nutami morskimi, lekko słonymi. Zapach turbo świeży. Może ktoś go odczytywać przez połączenie zielonych kwiatów z tą morskością, zielonych kwiatów, zielonych liści, z tą morskością może ktoś odczytywać trochę mineralnie, bo to może tak być odczytane, nos może to tak połączyć. Ale słuchajcie, wybitnie, dla mnie to jest drugi zapach właśnie, o którym Wam mówiłam, który po Cocoa Sunset, który mnie po prostu położył na łopatki i kiedy go testowałam, aplikowałam i nosiłam, byłam pod ogromnym wrażeniem, jak przepięknie jest ten zapach skonstruowany, typowy unisex według mnie. Świetna propozycja na lato. Wojtek twierdzi, że zapach jest śliczny, bardzo świeży, ale też bardzo konkretny. To jest zapach charakterny. Ta zieloność tu cały czas jest, że to jest taki bukiet z takich polnych może jakichś kwiatów, no bo to zieloność bardzo mocno czuć. Wspaniałe, cudowne, polecam serdecznie. Mężczyźni też zajrzyjcie po ten zapach, bo naprawdę jest turbo, rewelacyjny. Na lato będzie jak znalazł, aż ciężko uwierzyć, że to jest zapach Zary, naprawdę. No i ostatni, to jest bardzo silna inspiracja, bardzo silna inspiracja. Nie powiem 1 do 1, ale naprawdę przywołuje to na myśl od razu Kayali Yum Bourget Marshmallow. I to zapach się nazywa Sugar Foam, czyli też można powiedzieć, że marshmallow, tylko inaczej nazwane, bo to foam to jest pianka, sugar to cukier. Przepiękny, słodki, pianko-marshmallowowy zapach. Bardzo dobrze się utrzymujący, wżerający się w skórę wręcz. Rewelacyjny wypust. To jest dziewczęce, to jest pozytywne, to jest słodkie, to jest umilające. To jest takie też właśnie piankowe. Bardzo tę piankowość w tym zapachu czuć. Ta słodycz też jest stricte marshmallowowa, nie można tego z niczym pomylić. Taki waniliowy, no przepiękny jest ten zapach. W ogóle się nie dziwię, że ten zapach jest w tej 10 i że tak ludzie bardzo pokochali, bo parametry są serio globalne. Jeżeli chodzi o Kayali, akurat ten zapach też ma bardzo dobre parametry. Na mnie nie wszystkie Kayali dobrze siedzą i długo, ale ten zdecydowanie. Rock Sugar też bardzo dobrze na mnie siedzi Kayali. Także to by była 10 najlepiej ocenianych zapachów Zary pod względem samej kompozycji, pod względem projekcji i trwałości i pod względem też sprzedaży tak naprawdę, bo to wszystko to jest jedno. Bardzo się cieszę, że poznałam te wypusty, że się zdobyłam w ogóle na zrobienie takiego filmu dla Was, bo ja mam za sobą wiele zapachów Zary, ale właśnie zawsze narzekałam na to, że zbyt mgiełkowe, że są ładne, ale dlaczego takie krótkotrwałe, że trzeba tego wylewać na siebie. Tu wystarczy 2-3 psiki i macie ten zapach ze sobą przez cały dzień. Rewelacyjne, moim zdaniem, wypusty. Jeżeli jeszcze ich nie znacie, to możecie oczywiście je w sklepie sobie wypróbować, czyli kupić próbki, a jeżeli je znacie, to podzielcie się swoim odbiorem, swoim odczuciem co do tych zapachów. Myślę, że jest tu każda kategoria tak naprawdę. Dziękuję Wam za dzisiaj. Buzieczki, do następnego. Pa, pa!